Boisz się przejść z patyczkiem? No chodź. Ojej, no. Pokaż, jaki jesteś mądry, chodź. Chodź, Gel. Kork ma. Gel, aferin sana. Aferin sana, Gel. No hadi. Aferin sana. Normalnie w Devrek mamy raz w tygodniu bazar, w poniedziałek, często Wam go pokazuję, ale dzisiaj mamy kolejny szczególny dzień. Mianowicie dzisiaj jest ostatni dzień postu, ostatni dzień Ramazanu i dlatego idziemy na specjalny bazar, który nazywa się Arife Bazary. I to jest bazar, który jest organizowany właśnie przed takimi ważnymi świętami, czyli przed Ramazan Bayramy albo przed Kurban Bayramy. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Myślę, że będzie mnóstwo osób. Robimy zapasy na Sheker Bayramy. Çikolata. Evet. Tamam. Yeter? Tamam. Madenci śrubu. Ciekawe, pierwszy raz widzimy. Ale ja przyjechaliśmy do Devrek na bazar i się okazało, że nie ma bazaru dzisiaj. Pierwszy raz. Także no nie pokażę Wam, jak to wygląda, ale w zamian postanowiłam kupić takie tradycyjne słodycze ze wschodu Turcji. Mardin Badem Shekeri, czyli tutaj migdały w takiej otoczce z cukru w kolorze niebieskim. Tamam bir saniye. To kupiliśmy na jutro, bo w naszym domu będzie się jadło słodkie. Za chwilę spróbuję. Zobaczcie, safran bolu baklawa. Za kilo 350 lir, naprawdę bardzo dobra. Teść powiedział, że nie ma bazaru, ale jak widać jest. Natomiast wszystko już kupiliśmy gdzie indziej. Herkese i Bayramlar. Kochani, dzisiaj zaczynamy 3-dniowe święto, które nazywa się w Turcji Ramazan Bayramy albo Sheker Bayramy, czyli święto cukru, i świętujemy zakończenie Ramazanu. Patrzę na paszę, bo tak pada, że nawet nie chcę chodzić. Tam mam git. W tym okresie odwiedza się rodzinę, wspólnie spożywa się posiłki znowu, częstuje się słodyczami. To, co teraz słyszycie, to jest waz, który możemy przyrównać do kazania. Odbędzie się modlitwa i tak naprawdę po modlitwie rozpoczyna się świętowanie. Często w tym okresie kupuje się nowe ubrania, kupuje się właśnie bardzo dużo słodkości i spędza czas z najbliższymi. A, zobaczcie, widzicie, jak się zimno zrobiło? W trakcie trwania tego święta jest taka zasada, tradycja, że całuje się prawą dłoń starszej osoby, pokazując w ten sposób swój szacunek. I to się odbywa już właśnie po zakończeniu modlitwy, także jak mój teść przyszedł do domu, to od razu ucałowałam jego rękę i dostałam, słuchajcie, 500 lir. Dlatego, że tutaj właśnie w zamian za ten pocałunek często dzieci dostają harçlık, czyli pieniądze albo drobne słodycze. Także na pewno jeszcze dzisiaj Wam pokażę. Będę starała się również przyatakować Umitę, jak wyjdzie z łazienki. Prawa dłoń. Pocałunek do czoła. Money. Hadi bakalım, iyi bayramlar. W tym momencie wybieramy się na cmentarz, dlatego że w czasie świąt odwiedza się groby zmarłych i tutaj powtórzę raz jeszcze, że nie ma takiego typowego święta zmarłych jak u nas 1 listopada, tylko odwiedza się je właśnie przy okazji większych świąt.
Tam nogi, tutaj głowa. Chusta, którą mama umita nosiła za życia. Przy nagrobkach często możecie zobaczyć takie pojemniki na wodę. Tutaj bardzo ładnie widać. I z tej wody korzystają ptaki. Na cmentarzu znajdują się takie stare groby, że niektóre nawet nie wiadomo, kto tutaj leży. Zobaczcie, tutaj data śmierci 6 grudnia 1939 roku. A tutaj mamy grób małego dziecka. 20 marca 1980 roku. Na imię miało Dündu i z tego co kojarzę, to takie imiona mają pewne znaczenia. Dün oznacza po turecku obracać się, tak jak doner, tak? Czyli kebab, który się obraca narożnie. I z tego co słyszałam, to na przykład jak rodzina ma same dziewczynki i chciałaby właśnie mieć chłopca, to wtedy nadaje się imię Dündu, czyli żeby to przeznaczenie się odwróciło. Tutaj jest nowy grób osoby, którą miałam przyjemność poznać. Dosyć młodo odeszła, bardzo przykra sprawa. I w ogóle pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że grób został przyozdobiony. Aksine sağlıklıydı, inşallah alabilir. Bakalım görüşürüz. No to przyszliśmy do drugiego domu w odwiedziny, dostaliśmy jedzenie. To jest takie typowe jedzenie w czasie Ramazanu i właśnie w czasie świąt. Między innymi tutaj mamy pilaw, ryż, mamy mięso, do tego sarma, börek, baklawa, rewani, ciasto i ciecierzyca, nohut. I ta ciocia, u której teraz jesteśmy, ona bardzo dobrze gotuje i wszystko robiła sama. Nic nie jest kupione. No i ta sama zupa, co jedliśmy podczas Kadir Gecesi, czyli kıymalı czorba. Ciocia robiła w nocy i słuchajcie, ta jówka, ona też jest robiona przez nią. Nic tutaj nie jest kupione. Ale się objadłam, jejku. Jurek. Patatesy, evet? Z ziemniakami. Nohut, ciecierzyca. Kawurma. To takie właśnie typowo. Sarma, o. Dużo pilaw. Na święta również polewa się kolonie, też okular. Pokażę wam coś ciekawego, dlatego że w tureckich domach na pewno kojarzycie Nazar Boncu, a tutaj mamy werset z Koranu, który też chroni dom przed złymi rzeczami. Patrzcie, jaki piękny widok ma druga ciocia z domu, z mieszkania. Oczywiście pod kocem jest mnóstwo jedzenia, ale powiedzieliśmy, że jesteśmy tak najedzeni, że nic już nie wciśniemy. Domowej roboty ayran. Tutaj deser nazywany magnolia, dolma, ryż z kurczakiem i börek. Po raz pierwszy spotykam się z tego typu deserem dilber dudağı, czyli można to przetłumaczyć po naszemu usta pięknej kobiety. Jest to coś na kształt baklawy, ale smażone na tłuszczu, także no ja nie spróbuję, bo już jestem dzisiaj po prostu więcej niż pełna. A tutaj mamy małe pishi. O kimliğe revizyonunda şeyde olmuştu. İndirim şeysini de ekmiş. This, you know, this kemikli. Your favorite. Yeah. Tabii sen aynı yerdesin. Biz de Alanya'dayız Hasan'cığım ben. Umit mówi, że ta fasolka jest tutaj bardzo znana, ispir, i jest ona duża. I bardzo mi to przypomina w ogóle fasolkę po bretońsku. Bir de hınısını da. Mówiłam, że nic nie zjem, ale jednak jem, a Umit już 3 takie zjadł.
Także za chwilę spróbuję i powiem Wam, jak smakują w ustach. Osman abi de şaka. Bir sene fotoğraf çekeceksin. Asacaksın diskot olsun. Yemek Biliyordun o zaman. W syropie cukrowym. I to mi znowuż przypomina takie ciastka w tysie. O, İyi çocuklar. bardzo dobre. Jestem dzisiaj ciężko przestraszona, dlatego że wszyscy będą przychodzić do nas, a ja nie bardzo wiem, co mam robić. Na pewno kolonie muszę przygotować. Drugi dzień świąt. Dzisiaj jest u nas. Deden çaylısı. Şefiye. W tym vlogu pokazałam Wam, jak wyglądały nasze święta Ramazan Bajramy, czyli święta, które rozpoczynają się tuż po zakończeniu Ramadanu, postu w Turcji. I teraz dosłownie dopowiem kilka takich brakujących informacji. Jeżeli chodzi o te święta, nazywane są one również Şeker Bayramı i z tłumaczenia z języka tureckiego Şeker. Po polsku możemy to przetłumaczyć jako cukierki, jako cukier. I to święto właśnie w języku polskim tłumaczone jest jako słodkie święto, święto cukierku, święto cukru, święto słodkości, a polega to głównie na tym, że po tym miesięcznym poście tutaj Turcy się spotykają, razem celebrują zakończenie postu i jedzą ogromne ilości słodyczy, przede wszystkim baklawy i wszelkiego rodzaju czekoladek, cukierków, a także mogliście zobaczyć, że podawane jest jedzenie, przede wszystkim jest to börek, przede wszystkim jest to kawurma, czyli kawałki mięsa, pilaw. Jest tego jedzenia po prostu aż nadto. I śmiać mi się chciało, dlatego że jak Umid był po raz pierwszy w końcówka 2025 roku na świętach Bożego Narodzenia w Polsce, to robił wielkie oczy, jak widział, ile my tam spożywamy jedzenia i mówił, że jesteśmy gorsi niż Turcy, ale po tym święcie cukru, po tym święcie słodkości, cukierków, no mam tutaj inne zdanie. Właściwie można porównać, że jemy takie same ilości jedzenia. I powiem Wam szczerze, że nie jest to moje ulubione święto. Śmiałam się do Umita, że w następnym roku nie będziemy przyjeżdżać na wieś. Dlaczego? Z tego względu właśnie, że tego jedzenia jest zdecydowanie za dużo. W ciągu 3 dni po prostu próbuje się nadrobić jakby ten cały miesiąc. I o ile ten cały miesiąc się faktycznie nie je, ma się ten post, tak no ja tego postu nie mam. I później jak władowuję w siebie tyle tego jedzenia, to zaczęłam się źle czuć. Oczywiście zbędne kilogramy tutaj pojawiły się na wadze, także zdecydowanie jest to dla mnie za dużo. I co najgorsze, bo na filmie widzieliście, ja tam specjalnie pokazywałam, odliczałam Wam, ile domów po drodze odwiedziliśmy i na przykład jednego dnia było to 5 domów i w każdym domu dawano nam jedzenie. I ja już przy tych ostatnich mówiłam, że nie, że ja dziękuję, że ja już nie jestem głodna, że ja nie mogę jeść, bo będzie mnie bolał brzuch, że ja mam wrażliwy żołądek, że ja nie mogę tak mieszać. I cały czas słyszałam, że to jest niegrzeczne, że wszyscy mówili do Umita, ale weź jej przetłumacz, że to są święta, ona przyszła w odwiedziny i musi jeść. Także czułam duży taki nacisk na mnie, takie zmuszanie mnie do tego jedzenia, także to mi się nie podobało. I druga kwestia, u nas to było w ten sposób załatwione, ponieważ te święta trwają 3 dni. Na szczęście my byliśmy na wsi tylko 2 dni, bo 3. dnia wracaliśmy już do Alanii. I te dni są jakby rozdzielone na poszczególne wsie. Czyli powiedzmy pierwszy dzień świąt idziemy do wszystkich domów znajdujących się w jednej wsi, a kolejnego dnia do pozostałych domów znajdujących się w drugiej wsi. I nam właśnie w tym roku przypadł ten drugi dzień świąt. I jak to wyglądało?
Wyglądało to w ten sposób, że od rana do wieczora praktycznie nie ruszaliśmy się z domu. Cały czas czekaliśmy, czy przyjdą i kiedy przyjdą goście. Nie wiedzieliśmy, ile tak naprawdę tych gości do nas przyjdzie i to było takie dla mnie nużące, takie bardzo stresujące, dlatego, że to były po pierwsze dla mnie pierwsze święta. Po drugie, no ja jestem Jabanji, to nie jest moja kultura, to nie są moje obyczaje i ja do końca nie wiedziałam, jak mam się tam zachować i przyszło sporo osób. Cały czas dla mnie to była taka praca, że trzeba było nalewać herbatę, trzeba było robić tą herbatę, turecki czaj, trzeba było baklawę nakładać, trzeba było to wszystko myć, dlatego że no nie mieliśmy aż tak dużo tutaj szklaneczek do czaju, czy nawet tych takich malutkich talerzyków, żeby dawać baklawę i nieustannie się pracowało. No ja też nie znam na tyle języka tureckiego, żeby swobodnie sobie z tymi osobami porozmawiać i czułam się dosyć tak właśnie zestresowana, wyobcowana, ale i tak patrząc na naszych sąsiadów, no to do nas przyszło bardzo mało osób i z jednej strony się cieszyłam, z drugiej strony czułam się no nie do końca winna, ale czułam, że no nie do końca tak to powinno wyglądać. Tutaj też dowiedziałam się, że w związku z tym, że rok temu zmarła mama Umita, moja teściowa, to po prostu część kobiet omija ten dom, no bo na przykład jak są to samotne kobiety, to już do takiego domu nie wchodzą, gdzie nie ma tej kobiety i tej gospodyni, tej pani domu i nie wiem, czy to jest związane właśnie z takim podziałem mężczyźni-kobiety, jeżeli chodzi o islam, no bo mogliście zobaczyć, że na wsi czasami to występuje, taki podział, czy to bardziej kwestia tego, że no nie narzucamy się komuś, no bo mężczyzna może nie będzie miał przygotowanych słodyczy, czy tam jedzenia. I w ogóle ja też się właśnie tak czułam, bo pierwszego dnia jak chodziliśmy w odwiedziny, to wszędzie te stoły były zastawione, było dużo tego jedzenia, natomiast my daliśmy tylko baklawę, daliśmy tylko słodycze. I wiecie, jako gospodyni domowa czułam, że tak nie do końca sprostałam tym zadaniom, ale Umit mi tutaj tłumaczył, no, że ja nie jestem w stanie tego sama zrobić, bo najczęściej te kobiety spotykają się w dużych grupach, gotują, bo to nie jest przygotowanie obiadu dla 5 osób, tylko no naprawdę to są, nie wiem ile do nas przyszło osób, myślę, że może z 20, natomiast Jęgę, tam naprawdę już późnym wieczorem bardzo dużo osób przychodziło i jak my przyszliśmy do niej w odwiedziny, to już nie było za bardzo miejsca, gdzie usiąść, a jak wychodziliśmy, to 2 duże rodziny jeszcze przyjechały w odwiedziny, także no, wielki szacunek. Myślę, że jest to z jednej strony fajne, no bo jest to podtrzymanie takiej tradycji, jest to podtrzymanie takich kontaktów międzyludzkich, no bo wiadomo, że teraz życie pędzi i nie zawsze mamy na to czas. Z drugiej strony dla mnie jako takiej osoby introwertycznej, no nie do końca dobrze się w tym czułam. To, co mi się tutaj podoba, to na pewno stosunek do osób starszych i powiem Wam szczerze, że jak przyjechałam do rodziców Umita, ja wiedziałam, że całuję się tą rękę i byłam bardzo zestresowana, jakoś to nie poszło mi tak naturalnie, tak, no wiecie, no nie jestem do tego przyzwyczajona, to była dla mnie taka nowość i na początku bardzo się tym stresowałam, bardzo się musiałam skupić, żeby wziąć tą rękę, pocałować i tak dalej. Natomiast no teraz już po tych prawie 5 latach było to dla mnie naturalne, chociaż pierwszy raz miałam taką sytuację, że wchodziliśmy do obcych domów, do obcych ludzi i tam, gdzie były starsze osoby, to od razu się właśnie do nich podchodziło i rękę się całowało i potem się przykładało do czoła. I tutaj w Turcji na pewno ten szacunek jest w takim większym stopniu okazywany niż w Polsce. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Również chciałam zwrócić Waszą uwagę, bo nie wiem, czy po prostu zauważyliście to, w jaki sposób tutaj witają się mężczyźni w Turcji. To też jest okazanie szacunku, ponieważ oni się stykają swoimi czołami. To jest bardzo interesująca dla mnie sprawa, także wspominam, no bo być może nie każdy zwrócił właśnie na to uwagę. I ostatnia rzecz, o której chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć, nawiązać, to jest cmentarz. I ja niejednokrotnie Wam wspominałam o tym, że jadąc na wioskę, jedziemy do Madenciolu, czyli nasza wioska nazywa się Madenciolu, z tłumaczenia z języka tureckiego to jest syn górnika. I moje nazwisko mojego męża to jest Madenci, czyli górnik. I jeżeli
zwróciliście uwagę na nagrobki, które Wam pokazywałam w trakcie tego filmu, to tam właśnie wszystkie osoby, które spoczywają na tym cmentarzu, miały na nazwisko Madenji. I jest to związane z tym, że Ataturk nakazał nadanie sobie nazwisk i osoby, które właśnie mieszkały na tych terenach, one zawodowo pracowały jako górnicy, pracowały w kopalniach i stąd nadały sobie takie nazwisko, stąd wybrały nazwisko Madenji. I mimo tego, że w tej wiosce żyją osoby, które nie są spokrewnione ze sobą jako rodzinę, więzami krwi, to wszystkie osoby mają na nazwisko Madenji i to właśnie było bardzo fajnie widać na tym cmentarzu. Co jeszcze mogliście zwrócić uwagę, to że na niektórych nagrobkach widnieją bardzo specyficzne, bardzo dziwne daty, które sugerują, że ktoś żył bardzo, bardzo długo. Na tyle długo, że nie było to możliwe. I to też jest związane z Mustafą Kemalem Ataturkiem, czyli z pierwszym prezydentem Republiki Tureckiej, ponieważ on chciał przybliżyć Turcję do Europy i wprowadził kilka reform. O jednej już Wam wspomniałam. Natomiast drugą reformą było zamiana kalendarza islamskiego w 1926 roku na kalendarz gregoriański. I dlatego, jeżeli dana osoba się urodziła jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego, za czasów tego kalendarza islamskiego, to ta data jest całkowicie inna, różna niż ta data śmierci, która już obowiązywała właśnie po reformach. I będąc na cmentarzu, podeszłam do takiego małego grobu i powiem Wam, że bardzo dużo o tym grobie myślałam, bo w ogóle w Turcji rzadko mi się zdarza trafić na takie małe nagrobki i wtedy powiedziałam Wam o znaczeniu tego imienia, döndü, tak, że wracać, obracać. To imię właśnie mnie bardzo zainteresowało i faktycznie jest tak, że w Turcji, przede wszystkim w starych czasach, chociaż teraz też, używało się czasami takich imion, które miały nieść ze sobą pewne znaczenie i jedną kwestią jest właśnie to, że na przykład jeżeli rodziły się same dziewczynki, to dön, mek, döndü, nadawało się takie imię, żeby się urodził chłopiec, chociaż wyczytałam też w artykułach, że jest odwrotnie, że jeżeli rodzili się sami chłopcy, w końcu urodziła się wyczekiwana dziewczynka, to wtedy dawano döndü jako, że coś się odwróciło, tak, że coś się zmieniło. I trafiłam też na taki artykuł, który tutaj bardzo zapadł mi w pamięć, dlatego że było tam napisane, że to imię czasami rodzice wybierali wtedy, kiedy mieli jakieś problemy z zajściem w ciążę i na przykład poprzednie dzieci umierały i nadanie tego imienia miało tutaj zapewnić temu dziecku bezpieczeństwo, miało właśnie odwrócić tą całą sytuację. I patrząc na to, że to dziecko urodziło się martwe, jakoś strasznie mnie to dotknęło. Nie znam historii tego grobu, nie znam historii tego dziecka. Mam nadzieję, że to nie tak wyglądało, że właśnie ci rodzice wcześniej tracili dzieci i dlatego temu dziecku, tej dziewczynce, bo to jest imię żeńskie, nadali imię döndü. Mam nadzieję, że ich historia była całkiem inna. Ale myślę, że to jest bardzo w ogóle ciekawy temat. No dobrze, kochani, ja już na dzisiaj kończę. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was interesujący, a jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego poprzedniego vloga, gdzie pokazywałam, gdzie mówiłam Wam o tym, jak wygląda Kadir Gecesi, Noc Przeznaczenia, to odsyłam Was do tego filmu. Buziaki, pa pa!